Wyłączyłem puba niechcący. O kurczę, zaraz. Zaraz jeszcze raz. Halo, halo? Witam. Dobra, dalej nagrywamy, przepraszam, wiesz co, bo ja tutaj jakby palec uciskał główny wyłącznik tej komórki i wszystko mi siadło, wiesz, ale to dalej nagrywamy, to będzie sklejone, no. Ale zboży. No, a, że za długo, już 20 minut, dobra, no. Tak, że było za długo i palec Boży nacisnął ten. To był mój palec, ale dobra. No dawaj, no. I tam... Ale to z natchnienia było, że no dobra. No. Musi być też humor. Trzymamy się zdrowego rozsądku, w sensie udowadniamy jasnowidzenie na zdrowy rozsądek, ale jesteśmy też osobami, które mają poczucie humoru, więc... No, ale ja przepraszam, bo to ja wyłączyłem komórkę i mi to wszystko się wyłączyło. Dalej ale... robimy, czyli teraz tak, zorza polarna w Polsce, niesamowite zjawisko na zdjęciach, czyli dalsza część tego SMS-a, czyli było wulkany nie, udowodniłem to już to, że to jest trafione jasnowidzenie, będzie trzęsienie, wielkie trzęsienie, udowodniłem jasnowidzenie z SMS-a, że było na 3 kontynentach około 7 albo powyżej 7 i dodatkowo odnośnie tego krachu tych banków, jeden bank w Ameryce, dodatkowo w Szwajcarii Credit Suisse i jeszcze Deutsche Bank, czyli to wchodzi podwójnie tutaj trafione jasnowidzenie. Prawie każdy kraj legnie, ale Polskę trochę ominie przez anomalie. No i co to są te anomalie pogodowe? Tak się stało, że tutaj jest artykuł w czwartek 23 marca, czyli 2 dni temu, w czwartek o godzinie 21:50 ktoś sobie leci tutaj z samolotem na trasie Warszawa-Keflavik, Keflavik obok Reykjaviku, leci sobie i zrobił zdjęcia zorzy polarnej widzianej z samolotu w okolicach Gdańska. To jest tam artykuł około 21:50 w czwartek. No i jest artykuł na Polsat News, zorza polarna w Polsce, niesamowite zjawisko na zdjęciach. I to jest właśnie ta anomalia pogodowa w Polsce, była widziana w Polsce od Gdańska aż po Tatry. Bo tam na końcu tego artykułu ktoś zamieszcza i zdjęcia i jest napisane, że widzi to z Wadowic, no bo z Wadowic, jak ktoś jest tam koło Krakowa w Wadowicach, no to z Wadowic widać już góry Tatry. I właśnie ta anomalia pogodowa, ta zorza polarna, bo niektórzy tam pisali właśnie, dziennikarze to piszą, że to była burza geomagnetyczna, ale zorza polarna była widziana w całej Polsce, od północy Polski, od Gdańska, gdzie tam są zdjęcia, to z samolotu tego robili, na trasie Warszawa-Keflavik i na południu Polski, czyli widok z Wadowic, było widać tą zorzę polarną też nad Tatrami. Tak jakby Polska była chroniona od północy, od Gdańska aż do Tatr, czyli prawie każdy kraj legnie, że są te trzęsienia ziemi, już to się wypełnia, ale będą też w przyszłości te trzęsienia ziemi, ale Polskę trochę ominie przez anomalię. I właśnie 23 marca była ta anomalia pogodowa. Niesamowite widoki pojawiły się w czwartkowy wieczór na niebie w północnej Polsce. Mieszkańcy barwy zobaczyli też mieszkańcy innych regionów naszego kraju, co wspomniałem tam właśnie o tych Tatrach. To efekt silnej burzy geomagnetycznej, piszą dziennikarze, która uderzyła w ziemską atmosferę po zachodzie słońca. To było w Polsce widoczne około 21:50 w czwartek 23 marca, że to był efekt silnej burzy geomagnetycznej. Ta silna burza geomagnetyczna wywołała tą zorzę polarną w całej Polsce. Tak jakby Polska była chroniona od północy, od Gdańska, aż po same Tatry. I to jest piękne wypełnienie tego SMS-a. Kolejne udowodnione, trafione jasnowidzenie, czyli rozbijając ten SMS na logikę na 3 części, wulkany nie, co udowodniłem, bo nie było w tym czasie żadnych takich większych wybuchów wulkanów, o którym by pisali dziennikarze, co było godne uwagi dla dziennikarzy, nie pisali o tym, nie było artykułów. Będzie trzęsienie, wielkie trzęsienia, były wielkie trzęsienia na 3 kontynentach i dalej, prawie każdy kraj legnie, co jeszcze, to się dopiero zaczęło, to jest początek, ale to prawie każdy kraj legnie, ale Polskę trochę ominie przez anomalię. I właśnie to była ta anomalia pogodowa, że nie będzie w Polsce, przynajmniej na ten moment, żadnych trzęsień ziemi, a jak wiemy, i widzowie to wiedzą,
Czyli zamiast trzęsień ziemi na ten moment w Polsce, i może tak być w przyszłości, na ten moment nie ma trzęsień ziemi, bo Polskę ominęły te trzęsienia ziemi, a mogły się te trzęsienia ziemi wtedy wydarzyć tego dnia, ale ominęły te trzęsienia ziemi Polskę i pojawiły się anomalie. Pojawiła się zorza polarna i pojawiła się silna burza geomagnetyczna, więc i wulkany nie, jest udowodnione, trafione jasnowidzenie, bo nie było w tym czasie, były wielkie trzęsienia i zaczął się krach finansowy, bo te 3 banki, Credit Suisse, Deutsche Bank i jeden bank tam amerykański, czyli i trzęsienie w sensie finansowe i wielkie trzęsienie tak samo, bo Olaf wspominał o tym trzęsieniu finansowym. Olaf myślał, że to będzie dotyczyło, że to symboliczne te trzęsienia ziemi fizyczne. Dopiero jak to się wydarzyło wszystko, to i wszedł ten SMS na te trzęsienia finansowe i wszedł na wielkie trzęsienia fizycznie, na trzęsienia ziemi na 3 kontynentach. I to rzadko się spotyka, żeby w ciągu tygodnia na 3 kontynentach były trzęsienia ziemi powyżej 7 albo około 7. Tam w Ekwadorze było 6 i 8, a w innych 7,1 w skali Richtera i 7,7 w północnym Pakistanie. Więc to jest druga część tego SMS-a wypełniona trafne jasnowidzenie i trzecia część tego SMS-a wypełniona trafne jasnowidzenie po 23 marca około 21:50 zorza polarna jako anomalia pogodowa. Więc Tak. proszę teraz udowodnić, jak ktoś ma jakieś jasnowidzenie, które jest dokładniejsze niż to jasnowidzenie, które Olaf dał w tym SMS-ie. Znaczy nie, no ja myślę, że ten meteoryt to przybija to wszystko, wiesz, ten meteoryt sprzed pół roku, wiesz, bo awertuje cały czas. No ale no co ja mam ci powiedzieć? 15 września ten meteoryt, no to też było po rozmowie ze mną. Tak, no, ale to, że wiesz, bo tam miałeś jakby konkretne tak, że w połowie września, tak, meteoryt, skała z kosmosu, to uderzenie kosmiczne. Bo to było zapowiedziane innymi SMS-ami wcześniejszymi. Tak, że miesiąc wcześniej, tak, na konkretny dzień jakby, no tak. Ja uważam, że, ale widzowie mówili, nie uderzył w ziemię, nie uderzył w ziemię, ale było powiedziane, że kosmiczne uderzenie, tak, czyli uderzył w atmosferę. Tak, chodziło o impact. Nie uderzył w ziemię, więc co to tam SMS-y tam z 4 miesięcy, że to wszystko zapowiedziały co do dnia konkretnie w dany punkt, a tutaj jest taka różnica, że tu się wydarzyły te trzęsienia ziemi, fizycznie one się stały. Tamten meteoryt dokładnie był przewidziany, więc tutaj fizycznie się stały te trzęsienia ziemi. Ludzie zobaczyli, rzeczywiście tam osoby zginęły i były te trzęsienia ziemi. A tam było to zapowiedziane z tymi miesiącami, wypełnienie tak samo po rozmowie ze mną, ale tutaj stało się to. Dobra, jeszcze jedna rzecz, czyli to było z tego SMS... Tylko, że daj mi tylko powiedzieć jedną rzecz, że po prostu, ja myślę tylko dodać jedną rzecz, że taka dla mnie najciekawsza jest w tym wszystkim jest to, że powstaje tam tydzień wcześniej SMS, on zawiera tyle informacji, one się wszystkie w ciągu 7 dni wypełniają, ale bardzo ciekawe jest, że tydzień później powstaje też sen, jakby, że śniło mi się po prostu, że słyszę przez 5 minut śpiew aniołów i zaraz następnego dnia była ta zorza polarna, albo tej samej nocy, albo następnej nocy, już nie pamiętam. I akurat śpiew aniołów i akurat śni mi się taki śmieszny sen śpiew aniołów i ta zorza polarna, jakaś taka dziwna koincydencja, bo zorze polarne w Polsce raz na kilka lat bywają, a ja osobiście raz na kilka lat słyszę śpiew aniołów, no. Jeśli mogę tak powiedzieć. I akurat tej samej nocy to miało miejsce. Dziwny zbieg okoliczności, nie? Ta anomalia pogodowa to była o tyle, że mówisz, że raz na kilka lat, ponieważ ona obejmowała całą Polskę. Tak. Polska jest chroniona. Dlatego jest chroniona, bo jak przyjdą trzęsienia ziemi, to w Polskę trochę ominie, czyli będą te wydarzenia tak samo odczuwalne, ale trochę ominie, więc zamiast trzęsień ziemi będą pokazane zorze polarne jako silne burze geomagnetyczne. Czyli od północy, od Gdańska aż po Tatry była widziana ta zorza polarna. Normalnie zorza polarna jest w większości pokazywana właśnie na północnej części Europy, tam gdzieś Islandia, te tereny Norwegia, ale też Polska. A to była wyjątkowa taka anomalia pogodowa, która jak gdyby ręka Boga chroni od północy, od Gdańska, aż po same Tatry, bo w Tatrach też była widziana ta zorza polarna. Ja myślę, że to już omówiliśmy ten temat, udowodniłem trafione jasnowidzenie takie przyszło
przyszło mi poczucie, że Olaf to jest jak Edgar Casey. Bez przesady. No ale widzisz, ale dlaczego przyszło mi, że Edgar Cayce? No jak po rozmowie ze mną 15 września tam ten meteoryt uderza tam na ten, tutaj 13 i 15 marca po rozmowie ze mną masz znowu SMS-a i sprawdza się z dokładnością wszystko, te 3 części rozbite o tych wulkany, nie, te wielkie trzęsienia ziemi i nawet ta anomalia, czyli każda część tego SMS-a wypełniła się, teraz, już, fizycznie się wypełniło, jako fakt. No to ja mówię na ciebie, że ty masz umiejętności jak Edgar Casey, no bo Edgar Casey bardzo często mówił o Jezusie Chrystusie. Tak, Olaf tak. też mówił o Jezusie Chrystusie. Olaf Casey, dobra. Każdy, kto Casey, słuchał kanału Olaf Ale ci po- ale- Jasnowiec z Gdańska, ale tam powiem często ci Jezus się pojawia, no. Powiem ci jeszcze, że no, Edgar Casey mówił właśnie bardzo często o Jezusie. 2, Tak, tak. ja wiem, że masz, zresztą mówiłeś to na jednym kanale o tym tam, że z tym rakiem u jednej kobiety, że masz początki po prostu uzdrawiania, czyli masz podobne umiejętności jak Edgar Casey. Znaczy, I mówiłem, że ten SMS jest w ogóle ewenement na skalę światową, ponieważ każda część tego SMS-a, tak jak powiedziałeś, są zawarte poszczególne części, rozbijając na części pierwsze wulkany, nie potem wielkie trzęsienie i wszedł krach finansowy, bo nie miesiąc temu, nie 2 tygodnie temu, tylko teraz właśnie po tym twoim SMS-ie dokładnie wyszło to z tym trzęsieniem ziemi też finansowe trzęsienie ziemi. Używa się takiego pojęcia. tak, tak. Bank amerykański i Credit Suisse i Deutsche Bank, czyli jak gdyby podwójne trafione jasnowidzenie, wiedzieli, że Edgar Casey trafił, podwójne trafione jasnowidzenie i fizycznie do trzęsień ziemi na 3 kontynentach, około 7 i powyżej 7 w skali Richtera i trafiłeś tak samo dokładnie z natchnienia o tych bankach, tak samo Credit Suisse, Deutsche Bank i ten bank amerykański. Więc i weszło to, jest jako dowód trafionego jasnowidzenia i jeszcze dodatkowo dla wszystkich niedowiarków, albo dla hejterów, którzy by tam mówili, weszła ta anomalia z tego SMS-a. Więc Tak, tak. 3 rzeczy dokładnie weszły, a to wielkie trzęsienie było i na 3 kontynentach. Samo to trzecie 21 marca samo w sobie miało 285 milionów mieszkańców, objęło to wielkie trzęsienie ziemi, więc naprawdę są już wielkie trzęsienia ziemi, które są około 7 albo powyżej 7 w skali Richtera. No i ta trzecia, anomalia pogodowa, która chroni Polskę. Miały być trzęsienia ziemi w Polsce w tym czasie, ale jest ochrona, gdzieś ręka Boga zadziałała tutaj nad Polską, bo wypełniają się też te wszystkie przepowiednie, że Polska ma być chroniona, a tu jest napisane Polskę trochę ominie, więc może w przyszłości będą te wydarzenia, ale Polska jest chroniona, bo będą zorze polarne, burze geomagnetyczne, a w innych częściach będą trzęsienia ziemi i wielkie trzęsienia ziemi jeszcze w przyszłości, gdzie prawie każdy kraj legnie. No zobaczymy. Ja już nie chcę jakby zapowiadać, jak będę miał natchnienie, to je zapiszę, opublikuję, ale już nie chcę tak mocno tam... Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, dziękujemy serdecznie widzom za słuchanie tego i po prostu udowodnione jest konkretnie, że ten SMS jest potrójnie trafiony jako dowód jasnowidzenia. Okej, dobra. Pozdrawiam. Dzięki widzom za uwagę. Jak Wam się podobało, to subskrybujcie, lajkujcie. Nie zapominajcie o kanale Olaf Stambultus Jasnowic z Gdańska. Ja tutaj umieszczę na koniec linka. Można sobie tam obejrzeć stare filmy. Taki jeden z najciekawszych filmów to jest od razu na tapecie, czyli właśnie Szturm imigrantów. Jest to przepowiednia zapowiadająca szturm imigrantów na polską granicę na 48 godzin przed szturmem. Jest to też niesamowita przepowiednia trafiona od razu po 2 dniach. A na razie żegnam się z Wami i polecam też filmy z wykopaliskami archeologicznymi i też wszystkie nowe, które powstaną na wszelkiej maści tematy. Dzięki, pozdrawiam, z Panem Bogiem, hej! Drogi widzu, jeśli podczas słuchania tego materiału poczujesz, że ta cała praca ma sens i znajdziecie natchnienie, by odwdzięczyć się, pod każdym filmem znajdują się namiary do przelewu. Wszystkim dotychczasowym darczyńcom bardzo dziękuję. Każda kwota jest na wagę złota. Wszystkie znajdujące się tutaj wizje i poczucia są darmowe.
a każdy datek jest wolną wolą każdego z Was. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie, z Panem Bogiem, hej.